Nie lubię, kiedy ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić. Watch me, to nawet ja to zrobię, nie? Ktoś myśli, że project management polega tylko na tym, że przychodzi project manager i przesuwa zadania na tablicy. To się grubo myli. Nazywam się Luiza Kwiatek. Jestem project managerem w Bitnoise od 2 lat. Jakbym miała to komuś wytłumaczyć, kto nie zna się w ogóle, na czym w ogóle ta praca project managera polega, to powiedziałabym, że ustalam budżet z klientem, który przychodzi do mnie z określonym pomysłem. W następnej kolejności definiuję z designerem czy z deweloperami zakres tego produktu, zastanawiam się, jak on powinien wyglądać, jak on powinien pracować, jak on powinien funkcjonować. I taki plan dostarczamy do klienta, który go akceptuje lub modyfikuje z nami wspólnie. W następnej kolejności, jeżeli on akceptuje, to po prostu idziemy już z produkcją, czyli tak zwanym developmentem, w którym razem z programistami przez odpowiednie metodyki zarządzania projektem dowozimy w odpowiednim czasie ten planowany produkt. Ogólnie praca project managera jest o tyle trudna, jeżeli można tak to określić, bo to zależy, to jest też pojęcie względne, co jest trudne, ale trudna, ponieważ żyjesz w ciągłej zmianie. Musisz tolerować te zmiany jako coś, co jest naturalne, a nie coś, co sprawia ci problem. Czyli zmiana to jest ten naturalny proces, który ja absolutnie uwielbiam w pracy project managera. Lubię ludzi, z którymi pracuję, lubię klientów, z którymi pracujemy, ponieważ udaje nam się nawiązać relacje z naprawdę fantastycznymi ludźmi, nie z Polski, a właśnie z zagranicy, także poszerzam swoje horyzonty, jestem bardzo otwarta przede wszystkim na to, co robię i z kim współpracuję. Nie lubię, kiedy ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić. I kiedy klient lub deweloper mówi, nie dam rady lub nie mogę, to mam ochotę wstać i powiedzieć, watch me, to nawet ja to zrobię, nie? Chociaż nie znam się na kodowaniu. Także zdecydowanie nie lubię, jak ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić. Nie lubię ograniczeń, staram się wychodzić out of the box i dla mnie ograniczenia nie istnieją, więc staram się też prowadzić projekty i wprowadzać taką kulturę zarządzania projektem, która pokazuje, że wszystko możesz, a jeżeli czujesz, że jesteś ograniczony, to znajdziemy dla ciebie rozwiązanie tak, żeby to ograniczenie znieść. Inaczej, w ogóle, bo to jest chyba najprościej powiedzieć, że jest po prostu inaczej. Jestem człowiekiem, który wyszedł z korporacji, bardzo licznej, ponieważ pracowało w niej około 1000 osób. Także trochę warunki pracy były zupełnie inne, również produkty były zupełnie inne, ponieważ to była firma typowo produkcyjna, przemysłowa, także branża była totalnie różna. Ciężko jest porównać te dwie branże. Niemniej jednak firmę korporacyjną do takiej firmy IT prywatnej już da się porównać, ponieważ musisz zadać sobie jedno ważne pytanie. Czy lubisz rygor, czy lubisz tempo, czy lubisz nadgodziny i czy lubisz stres? Czy lubisz realizować się w warunkach sprzyjających tej realizacji? Czyli właśnie między innymi w Bitnoise. Dla mnie Bitnoise to jest firma, która ma wspaniałą kulturę pracy i zachęca ciebie do realizacji, jest bardzo otwarta na błędy i akceptuje w tobie to, że popełniasz te błędy, ponieważ one są tak naprawdę możliwością do dalszego rozwoju, do poprawienia tego, nad czym pracujesz. Czyli daje ci to przestrzeń do popełniania tych błędów, pomaga ci zrozumieć te błędy. Zacznijmy od tego, że byłam sportowcem całe życie i planowałam rozwijać się zdecydowanie w siatkówce. Takie były moje plany zresztą, całe liceum i podstawówkę układałam. Swoje życie pod sport wyczynowy, zawodowy, bo tak to się nazywa. I nagle w liceum, kiedy doznałam kontuzji kręgosłupa, okazało się, że zostałam z niczym i tak naprawdę mam pół roku, żeby zdecydować się, co mam robić. Będąc w klasie humanistycznej postanowiłam pójść na Politechnikę Poznańską i zdobyć tytuł inżyniera i magistra z zarządzania inżynierii produkcji. I tam właśnie na ostatnim roku studiów, 5. roku, zakochałam się w projektach. Kiedy przestaję zarządzać projektami, gram w PlayStation. Jestem fanką przeróżnych gier przygodowych z szeroką mapą świata, jak Red Dead Redemption czy Batman Arkham City. To są takie moje
ulubione typy. Wiedźmin oczywiście też właśnie drugi raz przychodzę, także wakacje spędzam przy PlayStation, ale również, jak już myślę wszyscy, ten kto przynajmniej mnie zna ze strony internetowej, to wiecie, gram w siatkówkę. W zeszłym roku kończyłam jeszcze zawodową ligę. Aktualnie mamy wakacje, więc przerzuciłam się na siatkówkę plażową. Także co weekend razem z moją partnerką i przyjaciółką jednocześnie podróżujemy po Polsce, zwiedzając różne turnieje kategorii Open żeńskie. Wspólny mianownik. No tak, oczywiście. Gra zespołowa przede wszystkim. Ponieważ i siatkówka, i project management jest grą zespołową. Jeżeli ktoś myśli, że project management polega tylko na tym, że przychodzi project manager i przesuwa zadania na tablicy, ewentualnie daje update do klienta, to się grubo myli. To jest totalnie gra zespołowa, to jest wsparcie, to jest właśnie tworzenie tej atmosfery otwartej na błędy, otwartej na komunikację, w której musicie wyrobić sobie wzajemnie szacunek, a nie dyktaturę, czy żeby ktoś ci nie chciał czegoś powiedzieć. Tak samo dokładnie dzieje się w świecie siatkówki. Jeżeli nie wytworzysz atmosfery szacunku, w którym jest miejsce na błędy, nie dowiesz się, co ty robisz źle i nie dowiesz się, co ma twój partner czy partnerka z boiska w głowie. Także to jest pierwszy wspólny mianownik. Drugi wspólny mianownik to przede wszystkim musisz mieć szacunek do innych osób, do ich poziomu umiejętności i do tego, kim są. Tak samo siatkówka to jest reprezentowanie pewnego poziomu umiejętności. Niektórzy są lepsi, niektórzy są gorsi. Tak samo, nie że lepsi, gorsi, inaczej mają mniejsze umiejętności, inaczej to sformułuję. Inni mają większe umiejętności. Jeden będzie lepiej przyjmował piłkę, druga osoba będzie lepiej atakowała na siatce. Ten kolektyw tworzy zespół, który potrafi wygrywać mecze. Tak samo jest w zespole, nawet nie IT, ale ogólnie w zespole, w którym jest pewna ekipa ludzi. Jedna osoba będzie lepsza w czymś, druga osoba będzie lepsza jeszcze w czymś, ale kolektyw tworzy zespół, który wygra, który zdobędzie klienta, który dowiezie na czas, który dowiezie to, czego klient oczekuje. Także to są, myślę, dwa główne wspólne mianowniki siatkówki i właśnie funkcjonowania w zespole, funkcjonowania w projekcie.